Witajcie! Zastanawialiście się, czy jedna bitwa może zmienić bieg historii? Czy może dodać nadziei narodowi, który walczy o przetrwanie? Dziś przeniesiemy się do 1792 roku, kiedy to polska armia stawiała czoła rosyjskim wojskom w bitwie pod Zieleńcami. Starcie to nie tylko zapisało się na kartach historii jako jedno z pierwszych zwycięstw polskich w wojnie w obronie Konstytucji 3 maja, ale także stało się początkiem tradycji polskich orderów wojskowych. Jak doszło do tej bitwy i jakie znaczenie miało zwycięstwo pod Zieleńcami dla przyszłości Rzeczypospolitej? O tym wszystkim opowiem Wam w dzisiejszym odcinku. Jest rok 1792. Rzeczpospolita obojga narodów znajduje się w krytycznym momencie swoich dziejów. Zaledwie rok wcześniej, 3 maja 1791 roku, uchwalono konstytucję, pierwszą w Europie i drugą na świecie. Była to odważna próba naprawy państwa, osłabionego przez liberum veto, magnackie intrygi i nieustanną ingerencję sąsiednich mocarstw. Jednak reformy te nie wszystkim były na rękę. Część polskiej magnaterii przeciwników konstytucji zwróciła się o pomoc do Rosji. Tak powstała Konfederacja Targowicka, która w imię obrony dawnych swobód wezwała carycę Katarzynę II do interwencji. W efekcie latem 1792 roku wojska rosyjskie wkroczyły do Polski, rozpoczynając wojnę w obronie Konstytucji 3 maja. Polskie siły dowodzone przez księcia Józefa Poniatowskiego stanęły do walki przeciwko przeważającym liczebnie wojskom rosyjskim. Jednym z kluczowych starć tej kampanii miała być bitwa pod Zieleńcami. Wojska polskie, cofając się przed nacierającymi Rosjanami, dotarły w rejon miejscowości Zieleńce na Wołyniu. Dowodzący armią koronną książę Józef Poniatowski postanowił stawić tu opór. Liczebność obu armii była zbliżona, po około 10 000 żołnierzy po każdej ze stron. Jednak Rosjanie mieli przewagę w artylerii i kawalerii. Naprzeciw Polaków stanęły wojska generała Herkulesa Morkowa, doświadczonego rosyjskiego dowódcy. Bitwa pod Zieleńcami 18 czerwca 1792 roku. Wczesnym rankiem 18 czerwca wojska rosyjskie rozpoczęły ofensywę na polskie pozycje. Atak był skierowany na środek i lewe skrzydło polskiej armii. Początkowo Rosjanie uzyskali przewagę, zmuszając część polskich oddziałów do odwrotu. Jednak Polacy szybko podjęli kontratak. Pod osobistym dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego polska piechota, wspierana przez kawalerię, stanęła do zaciętej walki. Starcie koncentrowało się wokół strategicznych wzgórz, których utrzymanie było kluczowe do obrony pozycji. Około godziny 17 Polacy przełamali linię Rosjan, zmuszając wojska generała Morkowa do odwrotu. Po kilku godzinach ciężkich walk i ponawianych natarć polskie oddziały przejęły inicjatywę. Rosjanie, wyczerpani i ponoszący coraz większe straty, zaczęli stopniowo się wycofywać. Brak amunicji oraz rosnąca przewaga Polaków zmusiła generała Morkowa do zarządzenia odwrotu. Polacy utrzymali pole bitwy, odnosząc pierwsze większe zwycięstwo w wojnie z Rosją. Mimo sukcesu nie mogli przejść do dalszej ofensywy, ponieważ ich siły wciąż były zbyt słabe w
w porównaniu do rosyjskich. Bitwa zakończyła się polskim zwycięstwem. Bitwa pod Zieleńcami miała jeszcze jeden ważny skutek. 22 czerwca 1792 roku król Stanisław August Poniatowski ustanowił order Virtuti Militari, odznaczenie przeznaczone za zasługi na polu bitwy. Po bitwie książę Józef Poniatowski zwrócił się do stryja z prośbą o specjalne wyróżnienie dla walczących żołnierzy. W odpowiedzi 22 czerwca order został oficjalnie ustanowiony, a pierwsze odznaczenia wręczono już 25 czerwca w obozie wojskowym w Ostrogu nad Choryniem na Wołyniu. Wśród 15 wyróżnionych znaleźli się wybitni dowódcy: książę Józef Poniatowski, Tadeusz Kościuszko, Michał Wielchorski, Stanisław Mokronowski, książę Eustachy Sanguszko oraz Józef Zajączek. Był to pierwszy w historii order przyznany za męstwo na polu walki. Virtuti Militari, czyli cnocie wojskowej, stał się odpowiednikiem Legii Honorowej we Francji. Order przetrwał wieki burzliwej historii Polski. Nosili go żołnierze walczący w powstaniu listopadowym, styczniowym, w wojnie z bolszewikami w 1920 roku, a później także w czasie II wojny światowej. Dziś nadal jest to najważniejsze polskie odznaczenie wojskowe, przyznawane za wyjątkową odwagę w walce. Czy mogło być inaczej? Mimo sukcesu pod Zieleńcami wojna nie zakończyła się pomyślnie dla Polski. Król Stanisław August zamiast kontynuować walkę przystąpił do Konfederacji Targowickiej, licząc na ocalenie państwa. Była to decyzja, która doprowadziła do drugiego rozbioru Polski w 1793 roku. Bitwa pod Zieleńcami była jednym z nielicznych triumfów polskiego oręża w XVIII wieku. Choć wojna została przegrana, a Rzeczpospolita wkrótce przestała istnieć, to pamięć o bohaterach tych starć przetrwała. Powstał order Virtuti Militari, a legenda księcia Józefa Poniatowskiego stała się inspiracją dla przyszłych pokoleń walczących o niepodległość. Zapraszam Was do dyskusji w komentarzach. Nie zapomnijcie śledzić kolejnych odcinków poświęconych fascynującym wydarzeniom z naszej historii. Do usłyszenia w następnym odcinku.